Witajcie kochani w kolejnym podsumowaniu projektu Bestiariusz. Trochę mnie nie było, bo miałam na głowie remont i przeprowadzkę, dlatego też nie miałam kompletnie czasu ani grać, ani dla Was nagrywać. Z tego też powodu dzisiejszy odcinek nie będzie zbyt długi. Będzie skupiał się na bestiarce, którą możemy wbić podczas rajdów na Oramont i którą ja w międzyczasie sobie powoli dobijałam. Zapraszam do oglądania. Oramont Factory Raids to 3 spawny, do których dostęp dostajemy po oddaniu 300 głosów w Ratleon Quest. Co godzinę, rozpoczynając kilka minut po server save'ie, na jednym z 3 obszarów losowo aktywuje się najazd, podczas którego pojawiają się duże gromady potworów oraz elementy otoczenia charakterystyczne dla mechaniki rajdu występującego na danym obszarze. Głosując w magistracie Ratleon co 2 tygodnie jesteśmy w stanie zwiększyć prawdopodobieństwo występowania rajdu na wybranym przez nas obszarze aż do 80%. Rajdy trwają około 45 minut, a z mobów tam występujących oprócz standardowego loota możemy zgarnąć Silver Raid tokeny. Za zachodnim teleportem podczas najazdu występują ogromne ilości glów Animuan. Dodatkowo znajdziemy tam Bloodbeasty, Behemoty, Wyrmy, Elderwyrmy, Drillwormy i Devorery. Był to raid, który aktywował mi się najczęściej i nie dziwi mnie to, gdyż zarówno profit, jak i exp na godzinę wychodził tam naprawdę fajny. Charakterystycznym elementem tego najazdu są dziury w ziemi, które respią dodatkowe moby. Biegając tam, udało mi się wbić 2 brakujące bestiarki i troszkę podciągnąć Elderwyrmy. Kolejny raid, występujący za południowym teleportem, respi glów golemy, metal gargoyle, rust chip golemy, walkery, war golemy, worker golemy oraz high voltage elementale. Cechą charakterystyczną tego obszaru są pojawiające się glów batery, które zadają nam dodatkowe obrażenia. Zdecydowanie jest to najtrudniejszy raid, zarówno ze względu na dość duże obrażenia, jakie się tam dostaje, różne wrażliwości potworów oraz czary obniżające nam skille. Do tej pory udało mi się wbić glów golemy, jednak będę tutaj czasami wracać, aby kiedyś dobić walkery i przy okazji inne brakujące moby. Ostatni najazd występuje za wschodnim teleportem. Znajdziemy tam wszystkie rodzaje minotaurów. Jest to idealne miejsce na wbicie Minotaur Invaderów, gdyż przy dobrych wiatrach zajmie to nam maksymalnie 2 najazdy. Mechaniką charakterystyczną dla tego obszaru są totemy, które leczą występujące w pobliżu potwory. Spotkamy tutaj również Glove Powered Minotaury, które aby móc zabić musimy przeprowadzić przez charakterystyczne kratki na podłodze. Ja na tym obszarze dobiłam Invadery oraz podciągnęłam trochę bestiarkę z Minotaur Amazonami. Po tych mało aktywnych 3 tygodniach mój bestiary tracker wygląda tak. Udało mi się wbić tylko 100 charm pointów i tym samym wskoczyć na 32 miejsce na Damorze z ilością 12 239 punktów. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że kolejny tydzień będzie troszkę bardziej aktywny pod względem bestiarki, także trzymajcie się cieplutko, na razie.